Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800. W tym filmie omówię i pokażę Wam obsługę panelu w przemienniku częstotliwości firmy Mitsubishi Electric FRE 800. Dodatkowo pokażę, jak zapisywać parametry do pamięci przemiennika, jak powracać do nastaw fabrycznych parametrów oraz jak podłączyć dostępne, zewnętrzne, opcyjne wyświetlacze dla FRE 800. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Zacznijmy od opisu wszystkich przycisków, lampek kontrolnych i pozostałych złączy. Na ekranach swoich monitorów widzicie standardowy panel, jaki osadzony jest na serii FRE 800. Widzimy wyświetlacz 7-segmentowy, 4-cyfrowy. Kilka przycisków funkcyjnych, pokrętło obrotowe, diody LED z opisami oraz złącze USB. Nie potrzebujemy wyrafinowanych kabli do połączenia się z komputerem PC. Wystarczy zwykły przewód USB. Złącze USB znajduje się dokładnie w tym miejscu. Jakie funkcje posiadają widoczne przyciski? PU Ext służy do zmiany trybu pracy lokalny jog, zewnętrzny sieciowy. Przycisk Mode służy do wejścia w tryb programowania oraz powrotu. Przycisk Set służy do wejścia do danego parametru oraz jego zapamiętania, zatwierdzenia. Również do zmiany trybu monitora, podgląd na prąd, częstotliwość oraz napięcie. Przycisk Run to start w trybie lokalnym. Przycisk Stop Reset domyślnie stop w każdym trybie oraz reset błędu. Pokrętło obrotowe służy do przewijania listy parametrów bądź zmiany nastawy prędkości. Co oznaczają kolejne diody LED na wyświetlaczu? Dioda PU – praca w trybie lokalnym z panelem. Dioda EXT – praca w trybie zewnętrznym. NET – komunikacja. MON – wyświetlanie monitora. PRM – tryb programowania. PRUN – działająca funkcja PLC. RUN – działanie z silnikiem. PM – praca z silnikiem PM. Zmienimy teraz nastawę dwóch parametrów. Będą to czasy przyspieszania i hamowania. Parametry o numerze 7 oraz 8. W pierwszej kolejności upewniamy się, że pracujemy w trybie PU. W tym trybie możemy operować z poziomu klawiatury przemiennika. Sprawdzamy, czy zapalona jest dioda PU. Jeżeli nie, naciskamy przycisk PU Ext, aż dioda PU się zapali. Następnie kolejno naciskamy przycisk Mode. Następnie obracamy pokrętłem do momentu wyświetlenia się parametru numer 7. Wchodzimy w parametr przyciskiem Set. Dokonujemy nastawy parametru na 3 sekundy. Zatwierdzamy dokonaną nastawę przyciskiem Set oraz potwierdzamy. Powtarzamy procedurę z kolejnym parametrem. Przyciskamy Mode, szukamy parametru numer 8, wchodzimy do niego przyciskiem Set, dokonujemy nastawy na 3 sekundy, i zatwierdzamy przyciskiem Set. Jeżeli z jakiegoś powodu chciałbyś wyczyścić listę parametrów, wykonasz to w parametrze PR/CL. Upewniamy się, że pracujemy w trybie PU. Naciskamy przycisk Mode. Następnie pokrętłem szukamy parametru PR/CL. Wchodzimy przyciskiem Set i zmieniamy nastawę na wartość 1, po czym zatwierdzamy.
Wyczyściliśmy pamięć wszystkich parametrów poza parametrami kalibracyjnymi oraz funkcjami przydzielonymi do wejść-wyjść. Panel na przemienniku jest zainstalowany na stałe. Możemy dokupić opcjonalny wyświetlacz LCD. Można go zamontować za pomocą przewodu ethernetowego. Zdejmujemy przednią klapkę. Następnie podłączamy kabel Ethernet z zewnętrznego panelu do portu ethernetowego. W ten sam sposób możemy podłączyć zewnętrzny panel, który służy do kopiowania parametrów. To już wszystko na dzisiaj. Co należy zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Znaczenie przycisków funkcyjnych oraz diod sygnalizacyjnych. Przemiennik podpowie nam, co w danej chwili robi z silnikiem. Funkcjonalność wyświetlacza zwiększa się po zainstalowaniu opcjonalnego wyświetlacza LCD. Zapis parametrów do przemiennika zatwierdzamy przyciskiem Set. Pamięć parametrów możemy czyścić w parametrze PR/CL. Nie kasujemy parametrów kalibracyjnych oraz funkcji wejść-wyjść. Można kopiować i przenosić parametry za pomocą zewnętrznego panelu FRPU07.